Cześć, witam Was Energik w recenzji gry, na którą muszę przyznać, że sporo czekałem, czyli Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Przyznam szczerze, że pojawi się tutaj w tej recenzji dużo wad i zarzutów, które mam wobec tej gry, ale nie umniejsza to faktu, że jest to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. Najprościej, żeby jakby określić tą grę, to będzie najlepszy Metal Gear Solid dla tych, którzy nie lubią tej serii, ale najgorszy dla fanów. I tutaj jest składowa tego, dlaczego wypowiedziałem coś takiego, jest bardzo złożona. Postaram się w tej recenzji oczywiście Wam to wszystko wyjaśnić. Phantom Pain jest w pewien sposób kontynuacją tej linii czasowej Metal Gear Solidów rozpoczętej w Snake Eaterze. Także znajdą się tutaj nawiązania do Snake Eatera, do Peace Walkera i oczywiście do Ground Zeroes. Akcja dzieje się chyba 8 lat po Ground Zeroes. Snake budzi się ze śpiączki, traci rękę i postanawia oczywiście odbudować bazę, tym razem na Seszelach. Oczywiście pomaga mu Cass Miller, znany m.in. właśnie z Peace Walkera. No i oczywiście i oprócz Kaza pomaga mu też Ocelot. Pojawia się tam jeszcze parę innych postaci znanych z serii, ale nie będę tutaj za bardzo spoilerował. Ogólnie ta recenzja postaram się tak ją Wam opowiedzieć, aby za dużo Wam nie spoilerować. Gra zaczyna się prologiem, który trwa chyba około godzinki. Mi chyba godzinę zajęło przejście tego prologu. I muszę przyznać, że prolog zapowiada coś niesamowitego. Prolog jest takim typowo kojimowskim wstępem. Jest intensywnie, jest naprawdę zacnie. Bardzo taki ten prolog jest emocjonalny, trzeba przyznać w pewien sposób, i jest to naprawdę fantastyczny wstęp. I przyznam szczerze, że ponieważ nie oglądałem za wielu gameplay przed premierą gry, ani tych trailerów tak też nie za dużo, przyznam szczerze, że oczekiwałem, że gra będzie utrzymywała to tempo, które jest w prologu, ale niestety nie. I tutaj opowiem Wam o paru wadach tej gry, chociaż tak jak mówię, pomimo tego, że ta gra ma poważne wady jako Metal Gear Solid, to jest najlepszą grą, jedną z najlepszych gier na PlayStation 4, w którą grałem. Myślę, że mogę ją postawić, chociaż to nie można jej za bardzo postawić, bo to dwie różne gry, ale gdzieś obok Wiedźmina trójki. Przede wszystkim, słuchajcie, gra jest sandboxem, to już doskonale wiecie, ale to, co mówiłem o grach na poważnie, sandboxy mają tą dziwną właściwość, że rozmywają gdzieś fabułę. A fabuła w Metal Gear Solid jest, ale jest, no, lekko mówiąc, głupia. Muszę przyznać, że fabuła jest całkowitym dla mnie nieporozumieniem. Przekombinowali za bardzo. Ogólnie główny bad guy w grze, Skullface, jest tak postacią niefajną i taką jakąś, szczerze mówiąc, to nawet w pewnym momencie to już zapominałem, że jest gdzieś tam ten główny wróg, którego trzeba pokonać. To jest zupełnie o parę klas niżej, chociażby do świetnie zaprojektowanego Volgina z Snake Eatera, czy nawet Solidusa Snake'a z Sons of Liberty. I ta fabuła jakby się rozmywa, ponieważ w trakcie grania w grę mamy 50 misji z tego głównego wątku fabularnego, chociaż tutaj trzeba przyznać, że jest ich troszkę mniej, ponieważ niektóre misje trzeba powtórzyć, na przykład na trybie trudności Extreme. Natomiast oprócz tego mamy ponad 150 misji Spec Ops, czyli takich misji pobocznych. Są to misje znane mniej więcej między innymi z Peace Walkera, czyli takie szybkie misje, szybki wypad do bazy. Zazwyczaj jest albo ekstrakcja więźnia, albo pokonanie jakiegoś oddziału z czołgiem. Wśród tych 150 misji nie ma za dużej różnorodności. One tak naprawdę może się inaczej nazywają, ale sama idea jest bardzo podobna. Ale to jest główny element, w którym najwięcej czasu spędzicie. I tutaj właśnie, tak jak mówię, strasznie ta fabuła się rozmywa, ponieważ ja sobie ogrywałem wszystkie te spec-opsy i od czasu do czasu misję fabularną, i czasami to już po prostu nie pamiętałem w ogóle, o co w tej fabule chodzi, bo ta fabuła jest strasznie, no, niefajna jest, słuchajcie. Muszę przyznać, że głupia jest. Po prostu to nie jest ta jakość, która jest w Snake Eaterze. Będę wracał tutaj wielokrotnie do Snake Eatera,
jako podstawy tej gry, bo faktycznie fabularnie licho, bardzo licho. Kolejna rzecz, którą mogę uznać jako zarzut, to to, że grając w tą grę, i to nie jest tylko moje zdanie, ma się wrażenie, że jest to produkt niedokończony. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w grze występuje bardzo mało cutscenek. Kupując Metal Geara, zasiadając do niego, że większość fanów oczekiwała 40-minutowych cutscenek, ręka w górę kto czekał, ja czekałem. Natomiast tutaj tych cutscenek jest o wiele mniej i mam wrażenie, że może inaczej, zamiast cutscenek mamy takie taśmy, które można sobie przesłuchiwać w dowolnym momencie. No i to są takie, można powiedzieć, odpowiednik podcastów Metal Gear Solid 4, tylko że tutaj mamy oczywiście rozmowy pomiędzy różnymi bohaterami. Możemy sobie na przykład w trakcie gry, wykonując misję, tych gadek słuchać, ale mam wrażenie, że te kasety oryginalnie miały być cutscenkami. Chyba tutaj Hideo Kojima chciał o ile dobrze pamiętam, Konami jeszcze $100 milionów na dokończenie gry i chyba te pieniądze miały wyjść na właśnie dokończenie tych cutscenek, na zrobienie tych cutscenek i mamy tutaj też pewien trop, ponieważ edycji kolekcjonerskiej na płycie chyba DVD dodawanej do gry jest jedna z cutscenek, która nie znalazła się w grze, ona jest niedokończona, tam postacie nie ruszają ustami i tak dalej, także chyba w zamyśle było mniej tych kaset, a kosztem właśnie tych kaset, żeby powstały cutscenki, ale tego nie ma, cutscenek jest dosyć mało. I ponownie, nie jest to ta klasa, tych cutscenek, do których przyzwyczaiły nas poprzednie Metal Gear Solidy, czy chociażby 4, to już w ogóle nie ma o czym mówić, ale nawet 3. Są one czasami dynamiczne, czasami naprawdę są świetnie wyreżyserowane, ale chciałoby się tego więcej. Jedna cutscenka na parę misji to zdecydowanie za mało. Kolejny zarzut, który mogę powiedzieć, który mogę tutaj na wierzch wyciągnąć, to to, że Snake jest trochę takim nijakim bohaterem. Fakt faktem, głosu nie podkłada już David Hayter, a Kiefer Sutherland, który w mojej opinii Kiefer Sutherland lepiej wypada od Davida Haytera. Tak, wiem, że tutaj będą hejty na to, że powiedziałem tak o Hayterze. Ale to wynika też z tego, że David Hayter w mojej opinii miał bardzo taki teatralny głos, natomiast Kiefer Sutherland bardziej pasuje do takiego zmęczonego życiem żołnierza. Natomiast problem jest taki, że pomimo, że podkłada mu głos Kiefer Sutherland, właściwie Snake to właściwie się nie odzywa. Myślę, że lista dialogowa, lista wypowiedzi Snake'a może by była na jednej kartce A4, by się zmieściła. Snake jest taką postacią małomówną, on jakby bierze udział w tych wydarzeniach, ale nie jest częścią tego dramatu, tylko głównie obserwatorem. I to jest kolejny zarzut, słuchajcie, dużo tych zarzutów, ale tak naprawdę gra jest bardzo dobra, także zaraz przejdziemy do tych dobrych rzeczy. Kolejny zarzut jest taki, że Phantom Pain nie jest zorientowane na fabułę. Wszystkie Metal Gear Solidy były grami, można powiedzieć, liniowymi, ale tam było silnie nakreślona fabuła, która podążała torem i gdzie nie można było się zgubić. Tutaj fabuła jakby schodzi na dalszy plan. Ta fabuła nie jest aż tak istotna. I tak jak mówię, czasami właściwie mi było ciężko się odnaleźć po jakimś czasie w ogóle, gdzie ta fabuła utknęła w jakim miejscu. Bardziej gra jest kierowana na mechanikę, na gameplay, niż na prowadzenie fabuły, która w mojej opinii, mówię już to 3. raz, jest strasznie głupia. Snake jest takim bohaterem, tak jak powiedziałem wcześniej, takim nie do końca, bo on jakby bierzemy udział w tych misjach, ale on tak ani się nie odzywa, jak coś tam się dzieje, to tylko stoi i patrzy, taka trochę kukła. To nie jest Snake, którego znałem ze Snake Eatera, czy chociażby nawet z Peace Walkera. Okej, ale przejdźmy do tych pozytywnych rzeczy. Ja jeszcze może będę potem negatywne cechy wspominał. Pozytywną cechą jest to, że jest to gra, w którą zaczniesz grać i od której nie będziesz chciał się oderwać. Jednakże
Wymaga to, szczególnie myślę dla fanów, pewnego czasu, aby się do tej gry przyzwyczaić. Owszem, jeżeli grałeś w Grand Zeroes, to wiesz mniej więcej czego się spodziewać, ale mimo wszystko ja na przykład przeszedłem Grand Zeroes, ale miałem na początku taki opór przed Phantom Painem i w moim wypadku, żeby się do gry przekonać, zajęło mi to 11 godzin. Aktualnie w Snake Eaterze ugrałem chyba 110 godzin, czyli naprawdę dużo, ale wierzcie mi, że nie grałbym w grę tyle czasu, jeżeli by ona mi się nie podobała. I tutaj jest syndrom tylko jeszcze jednej misji i to wielokrotnie mi się zdarzało, dobra, to jeszcze jedną misję i idę spać. Szedłem spać o 4 albo o 5 rano, na 8 rano do roboty, czy tam na 9, a po prostu ta gra tak wciąga, tak niesamowicie wciąga, pomimo że wykonujesz ciągle te same misje, na przykład, nie wiem, ekstrakcji więźniów, których misji masz chyba 15, przy czym no każda, wiadomo, dzieje się w innej miejscówce, jest troszkę inaczej się do tego podchodzi, ale to jest dokładnie ta sama misja, ale mimo wszystko chcesz w to grać, bo ta gra niesamowicie wciąga. I tutaj jeszcze mały zarzucik na sam kolejny, to, że gra zaczyna się w Afganistanie, który to mogliśmy już Afganistan obejrzeć z trailerów. I niestety Afganistan jest miejscówą koszmarnie nudną. Piach, skały, czasami jakiś krzaczor i bazy. Nuda. Niestety ta pierwsza część, która dzieje się w Afganistanie, w mojej opinii wypada bardzo licho, bardzo słabo, natomiast potem gra przenosi się do Angolii i tutaj mamy, można powiedzieć, taki posmak Snake Eatera, czyli bardziej jakieś, no ciężko powiedzieć, że lasy, ale tereny zalesione, bagna, także tutaj bardziej właśnie to już podchodzi pod Snake Eatera i zdecydowanie lepiej to wypada niż ta pierwsza część w Afganistanie, która w mojej opinii jest dosyć, tak jak mówię, dosyć taka nudna. No. Kolejna rzecz to grafika. Grałem na PlayStation 4, jak widzicie, gra działa w 60 ramkach 1080p, jednakże tutaj muszę powiedzieć, że grafika nie zachwyca. Sorry, winę tu, ale w mojej opinii Phantom Pain nie ma za dobrej grafiki. Miałem często wrażenie, że postacie wykonane w Phantom Pain są gorsze od tych postaci z Metal Gear Solid 4. Podejrzewam, że na konsoli pod nóż poszła w pewien sposób grafika po to, żeby utrzymać to 60 ramek 1080p. No, gra jest sandboxem, także też wyzwanie. I też mi się zdaje, że właśnie te misje, które dzieją się szczególnie w Afganistanie, są bardzo, znaczy może nie misje, ta cała mapa w Afganistanie jest taka troszkę sterylna. Tam nie za wiele się dzieje, nie za wiele można obejrzeć. Widziałeś, nie wiem, 10 minut Afganistanu, to już widziałeś cały, bo tam już nic innego ciekawego nie spotka. Także no tutaj muszę przyznać, że to też w mojej opinii troszkę zaczyna męczyć. No ale przejdźmy do samej mechaniki. Gra jest premiuje działanie po cichu, ale trzeba przyznać, że jeżeli chcesz przejść na Rambo, możesz przejść na Rambo i strzelanie jest także zacnie zrobione, jest naprawdę świetnie wplecione w tą całą rozgrywkę, w tą całą mechanikę i po pewnym czasie, po nie wiem, 20 godzinach nagle zaczynasz doceniać tą niesamowitą mechanikę w Snake Eaterze. To jest, tak jak napisałem na Facebooku, to jest maszyna, naoliwiona maszyna, gdzie każdy trybik współgra z pozostałymi i to daje idealną całość. I to faktycznie trzeba przyznać, tam gdzie gra kuleje pod kątem cutscenek fabularnym, to pod kątem mechaniki jest dopracowana po mistrzowsku. Naprawdę to świetnie jest odczuwalne po jakimś czasie. Tam nic nie jest w grze wrzucone po to, aby było. To wszystko ma jakieś swoje funkcje, jakąś swoją ideę i to wszystko ze sobą oczywiście współgra. Tak jak powiedziałem, można przejść i w wersji na Rambo, i w wersji po cichu. Strzelanie jest zrealizowane naprawdę zacnie. To, co jest nowością oczywiście w grze, co widzieliście już pewnie w trailerach, to tak zwany buddy system, czyli tacy nasi pomocnicy. I tutaj też mam pewien zarzut. Pomocników może mamy 4. Jest taki personalny walker, którego chyba ani razu nawet nie użyłem. Jest koń, pies i oczywiście snajperka Quiet. Ale bardzo szybko dochodzi się do wniosku, że koń jest marnym pomocnikiem, bo on tylko po prostu pozwala się przemieszczać pomiędzy jakimiś dalszymi obszarami szybciej. Snajperka Quiet często było tak, że gdzieś stała na skale, ja w ogóle byłem gdzie indziej. Ona celowała w co innego niż chciałem, także też tutaj ta snajperka poza niewątpliwymi walorami estetycznymi, typu czytaj duże cycki, to ona tak średnio się przydawała. Chyba najlepszym pomocnikiem jest pies, który automatycznie
zaznacza na mapie, gdzie są wrogowie bądź więźniowie i trzeba przyznać, że pies jest fantastycznym pomocnikiem, mocno ułatwiającym rozgrywkę, ale też nie wprowadzający do nie utrudniający, może tak, bo czasami Quiet bardziej mi utrudniała rozgrywkę niż pomagała. No i nie wiem jak ten Walker, tu powiem szczerze, że nie wiem, bo nie korzystałem z tego, może jeszcze się do tego przekonam. Dodatkowo możemy zrzucić sobie jako supply drop na przykład czołg czy inne pojazdy. No i tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy. Wielu przeciwników Phantom Paina mówi, że to jest gra o puszczaniu balonów. No po części jest to prawda, ponieważ większość elementów uzbrojenia, jak i żołnierzy możemy fulltonować, czyli używać specjalnego balonu, przenieść do naszej bazy. Możemy to oczywiście przenieść do bazy żołnierzy, od razu zwiększając siłę militarną naszej bazy, o czym zaraz powiem odnośnie tej bazy. Możemy oczywiście sobie sfulltonować czołg i potem w kolejnej misji ten czołg na przykład użyć, jeepa i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, fulltonujemy to do bazy, bo baza jest jakby naszym centrum dowodzenia i często mamy taki przyrząd, który się nazywa iDroid, który nie wiem tam w którym się to roku dzieje, nie pamiętam, ale to jest kolejny zarzut, ale to za chwilę. Możemy tą bazę rozbudowywać, wysyłać żołnierzy na jakieś misje, tworzyć nową broń. No tego jest naprawdę dużo, słuchajcie, samo to zarządzanie bazą jest tak rozbudowane, że to jest niesamowite, ile czasu można spędzić na tym iDroidzie, robiąc różne rzeczy, tworząc, przeglądając żołnierzy, których się sfulltonowało, przenosić ich pomiędzy poszczególnymi sekcjami i tak dalej. Mnóstwo czasu można tam spędzić. I kolejny zarzut, o którym powiedziałem, to, że gra dzieje się w 70 chyba którymś roku, a technika, która jest dużo bardziej zaawansowana niż w tych nowych Metal Gearach, czyli na przykład w 1 i 2, tak, i 4. Także trochę to dziwne jest, dziwnie się to gra, kiedy technologia użyta jest nowsza niż w tych Metal Gearach, które w linii czasowej są o wiele nowsze, także tu miałem spory problem z tym, żeby to zaakceptować. Ale wracając do tej bazy, możemy oczywiście tworzyć nowe uzbrojenie i tutaj jest kolejna rzecz, która onieśmiela praktycznie inne gry tego typu. Hideo Kojima zawsze przykładał ogromną uwagę do modeli broni i tak jest tutaj. Każdą broń, którą możemy sobie tworzyć, a jest ich cała masa, chociaż w większości nigdy jej pewnie nie użyjecie, ale jest tego naprawdę cała masa przeróżnych urządzeń do tworzenia, można sobie ją obejrzeć i dodatkowo każdą z pukawek można skustomować, tak? Nie tylko pod kątem koloru, ale oczywiście kolby, czy chcemy użyć tłumika, celownika, tam jest naprawdę cała masa tych różnych dodatków, które możemy w tą broń wrzucać, tak że wasza broń będzie taką w pełni skustomizowaną bronią, którą sami żeście stworzyli. To jest, trzeba przyznać, bardzo fajnie wykonane i spędziłem masę czasu oglądając sobie po prostu te bronie, zmieniając ich konfigurację, oglądając ze wszystkich stron i sprawia to naprawdę masę radości, szczególnie dla takich fanów militariów, których to interesuje. Faktycznie te wszystkie pukawki są oddane wzorowo, trzeba przyznać. I to też jest fajna rzecz. Co jeszcze miałem powiedzieć o tej bazie? Aha, no dodatkowo mamy też możliwość, to już chyba większość z Was wie, posłuchania sobie muzy z lat 80. I to jest, muszę przyznać, fajny klimat, ponieważ Snake ma takiego Walkmana, jednego z pierwszych firmy Sony Walkmana i może sobie zbierać kasety z muzyką i oczywiście tej muzyki w trakcie gry możemy słuchać. Są oczywiście takie znane hiciory, jak na przykład Europe, Final Countdown, czy jakiś tam David Bowie się przewinie, Kids in America, także sporo takich tracków, które w latach 80. śmigały, jednakże jeżeli myślicie, że jest to tak dobry soundtrack jak Vice City, to nie jest. Jest gorszy niż Vice City, ale daje ten posmak, powiedzmy, tych lat 80., co, tak jak ponownie mówię, mocno kontrastuje z tą technologią użytą w tej grze, która nie powinna się tam oczywiście znaleźć. Co jeszcze miałem Wam powiedzieć? Odnośnie multi się nie wypowiadam, bo nie zagrałem ani razu i pewnie nie zagram, także nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał. Słuchajcie, gra jest bardzo długa. Mi zajęło chyba 110 godzin już mam ugrane, a jeszcze nie odkładam tej gry, jeszcze będę w nią grał. Szykujcie się na coś takiego, że gdy zasiądziecie do tej gry, to nie będziecie mogli się oderwać. I
nie chodzi tutaj głównie o te misje fabularne, które to jest ciekawe, bo to rozmawiałem o tym z Piotrkiem z Checkpointu i doszliśmy do podobnego zdania, że misje fabularne są gorsze od tych misji pobocznych. Często te misje poboczne są o wiele lepsze niż te misje fabularne. To jest dosyć ciekawe, ale też to zauważyłem. Niektóre misje są naprawdę zacnie wykonane, te poboczne, nawet takie generyczne misje typu, nie wiem, uwolnij więźnia sprawiały mi więcej radości niż te misje fabularne. Coś miałem, kurczę, powiedzieć i teraz zapomniałem. Chyba jeszcze jeden jakiś zarzut miałem, ale teraz sobie kurczę, nie mogę przypomnieć. Coś o tych misjach miałem powiedzieć jeszcze. Także gra naprawdę daje masę radochy i za cenę tam, nie wiem ile teraz ta gra kosztuje, 259 zł, dostajecie naprawdę produkt, w który będziecie spędzać mnóstwo czasu i będzie on sprawiał Wam radość. To nie jest gra, którą wiecie, ja już ogólnie odszedłem od tego, żeby grać w grę, która mi się nie podoba. Mi trochę szkoda czasu. Jakby mi się nie podobała, skończyłbym fabułę, olał te specocy i już rozglądał się za kolejną grą. Ale faktycznie ten Phantom Pain, ta mechanika, gdy zaczyna się to doceniać, gdy to zaczyna w Waszej głowie się tak zgrywać wszystko w jedną całość, to po prostu nie pozwala się, słuchajcie, od tego oderwać. To jest tak super zrobione. I tutaj widać, że ta mechanika została dopracowana do perfekcji, ale kosztem oczywiście tych cutscenek nieszczęsnych, które niestety wypadają troszkę słabiej. Od razu oczywiście tutaj nadmienię, bo pewnie będą się pytały osoby, czy warto grać Phantom Paina bez znajomości na przykład Peace Walkera czy Snake Eatera. Można zagrać. Tak jak mówię, fabuła jest na tyle nieciekawa, że i tak nie będziecie wiedzieli w sumie, znaczy nie będzie Was aż tak bardzo interesowała, może tak, ale dla osób, które chcą poznać pełną historię, no to warto zagrać w te wszystkie gry z tej pierwszej linii czasowej, czyli Snake Eater, Peace Walker i Ground Zeroes i dopiero wtedy zasiąść do Phantom Pain, żeby lepiej zrozumieć. Jest piękne nawiązanie, słuchajcie, do Snake Eatera, nie będę tu spoilerował, ale jest świetne nawiązanie do Snake Eatera i muszę przyznać, że to było jedno, chociaż tak spodziewałem się tego w pewien sposób. Nie będę mówił więcej, ale spodziewałem się tego nawiązania. Jak będziecie grali, to zobaczycie o co tutaj chodzi. Także słuchajcie, gra naprawdę bardzo dobra, ale tak naprawdę mocno nierówna, bo są elementy, które mogą się podobać nawet nie ludziom, uniwersum, którzy nie są fanami uniwersum. No ale siła tej gry tak naprawdę to swobodne przemieszczanie się po ogromnym terenie i wykonywanie tych misji pobocznych, które sprawiają masę radochy i od czasu do czasu zagranie w misję fabularną, która muszę przyznać, że tak jak powiedziałem, no nie są najlepsze. I mam wrażenie, tak jak jeszcze raz to podkreślę, że jest to gra po prostu niedokończona, że ten konflikt na linii Hideo Kojima-Konami poszedł chyba właśnie o to, że Kojima chciał jeszcze trochę czasu i trochę pieniędzy, no tak, bagatela, 100 milionów, aby tą grę dopracować do perfekcji, a natomiast Konami chyba już chciała tą grę wydać i to niestety, to uczucie towarzyszyło mi cały czas. Mam wrażenie, że główna para poszła na naprawienie mechaniki, na doprowadzenie do perfekcji tej mechaniki, a te pozostałe elementy, fabuła, cutscenki, to gdzieś tam upchnęli na szybko, żeby było coś i powstała taka troszkę hybryda, taka troszkę dziwna hybryda, ale mimo wszystko, że te elementy, które Wam powiedziałem, że mi się nie podobały, bądź wypadły dosyć słabo, dla mnie ta gra jest jedną z najlepszych gier aktualnie na konsoli PlayStation 4, którą stawiam obok Wiedźmina trójki, co jest, myślę, że sporym takim no, wyróżnieniem, także jest to naprawdę według mnie bardzo fajna rzecz. Jeszcze zapomniałem, jeszcze kolejna rzecz, która w mojej opinii jest wadą, to jeżeli graliście jakiegokolwiek Snake Eatera, to na pewno pamiętacie walki z bossami, które były no niezapomniane. Fury ze Snake Eatera, czy też na przykład dosyć całkiem niezły, ciężko powiedzieć, że to był pojedynek, ale takie spotkanie z Sorrow ze Snake Eatera.
bossowie w serii Metal Gear Solid zawsze pełnili ważną funkcję. To były takie przydupasy głównego bossa, ale często były tak fajnie nakreślone i te ich pojedynki z nimi, na przykład kultowy pojedynek z The End, który tak naprawdę tutaj znajdziemy ten pojedynek z The End, nie chcę mówić, troszkę w innej wersji, ale jest to jakby nawiązanie do tego pojedynku z The End ze Snake Eaterem, ale to były słuchajcie, to były pojedynki, które przechodzą do takich kultowych scen z gier. Natomiast Phantom Pain tak naprawdę nie ma bossów, znaczy, no są ci bossowie, no nie mogę powiedzieć, że całkowicie ich nie ma, jest ich mało, ale pojedynki są, gdzie tam w ogóle do tych pojedynków ze Snake Eatera, to zupełnie co innego, czy nawet pojedynki z Beauty and the Beast Corp, z Metal Gear Solid 4, to jest zupełnie inna półka. Niestety w Phantom Pain jest to parę klas niżej, tu nie ma tego pomysłu na te walki z bossami. Pamiętacie pojedynek na przykład Psychomantis na PlayStation, gdzie wczytywał, w jakie gry graliście z tego, albo ruszał padem po podłodze. Właśnie tego mi brakuje, tych wspaniałych pomysłów, które Hideo Kojima potrafi wykrzesać z gry. Tutaj tego nie znajdziecie niestety. Tutaj ta gra tych pomysłów nie ma i te walki z bossami są takie bardzo generyczne i trzeba przyznać, że no nie są jakoś mega dobre. To nie jest ta klasa, do której przyzwyczaił nas Metal Gear Solid. Ale pomimo wszystkich tych wad, które Wam powiedziałem, gra jest mega dobra. Można kupować w ciemno, nawet jeżeli nie lubisz Phantom Pain, nie lubisz Metal Gear Solida i Snake działa Ci na nerwy. Jeżeli podejdziesz do tej gry jako do gry stealth, a można, będzie to naprawdę jedna z lepszych gier, w jakie grałeś. Serdecznie Wam polecam, zapoznajcie się. Też jestem ciekawy dla osób, które skończyły bez spoilerowania oczywiście w komentarzach, ale co sądzicie o fabule? Czy też uważacie, że ta fabuła była strasznie głupia i to ona w ogóle nawet nie ma co porównywać do jakiejkolwiek fabuły z Metal Gear Solid? Ale jestem ciekawy waszego zdania i czy te elementy, które powiedziałem, które mnie wkurzały, czy też Was wkurzały, bo może tak nie być. Także w ogóle serdecznie Wam polecam. Fantastyczna gra na mnóstwo godzin. Faktycznie tutaj przełożenie, ilość godzin na te 250 zł jest bardzo dobre i faktycznie spędzicie mnóstwo czasu grając Phantom Pain i nie będziecie się nudzić. To jest siła tej gry, że będziecie wykonywać to samo zadanie ciągle, ale nie będziecie się nudzić. Za każdym razem jest to przygoda fantastycznie wciągająca i to jest, myślę, siła tej gry. To jest właśnie ta magia Hideo Kojimy, który potrafi stworzyć grę, od której nie można się oderwać, bo ona jest tak dobra. Niestety tutaj, tak jak mówię, za mało Hideo Kojimy w Metal Gear Solid, chociaż jego nazwisko pojawia się wszędzie i wszędzie, ponieważ gra jest zbudowana jakby z takich epizodów. Każda misja, jest ich 50, jest osobnym epizodem, gdzie mamy napisy, kto występuje, co też muszę przyznać, że czasami zaczyna wkurzać, a już jak za 120 razem będziecie lądować w helikopterze i będziecie oglądać tą samą animację, kiedy Snake się patrzy najpierw w przód, potem otwiera drzwi od helikoptera i czekamy, aż on z tego helikoptera wysiądzie, to będzie Was już krew zalewała, bo mnie już zalewała przy końcu, ale to wszystko jest jeszcze przed Wami, jeżeli nie graliście. Serdecznie polecam Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, fantastyczna gra. Dla fana i nie dla fana, trzeba przyznać. Może tak. I fan, i nie fan znajdzie coś dla siebie. Bardzo szerokie spektrum odbiorców i myślę, że większość z Was będzie zadowolonych, ale dla fanów ostrzeżenie, nie oczekujcie Metal Gear Solida, do jakiego się przyzwyczailiście. To jest Metal Gear Solid naszych czasów. Prostszy, z perfekcyjną mechaniką, z bardzo dobrym sterowaniem, tutaj trzeba przyznać. Jeżeli nie graliście w Ground Zeroes, to nie wiecie, ale sterowanie zostało wiele lepiej zorganizowane niż w poprzednich częściach serii. I to też trzeba przyznać, bo jeszcze tutaj, sorki, że przedłużam, ale jeszcze chciałem opowiedzieć jedną rzecz. Po jakimś czasie, gdy już macie te fajne zabawki, opanowaliście sterowanie, Snake zamienia się po prostu w taką maszynę, responsywną maszynę, która potrafi po prostu dokonać wszystko. I to fajnie widać na Waszym skillu, kiedy na samym początku te pierwsze misje, na przykład specopsy, sprawiają trochę trudności, żeby przejść je niezauważonym. Mamy jeszcze też tego sterowania nie ogarnęliśmy, ale już później, po 30 godzinach tego typu misje, to przechodzi się po prostu płynnie, bo Snake, czy też nasz skill jest na tyle wysoki, że nie ma problemu, żeby już ogarnąć tą mechanikę, żeby na początku, nie wiem, 2 koło siebie żołnierzy, żeby uśpić je z
problem, a potem 6 żołnierzy stojących w grupie nie ma problemu, także fajnie to widać, ten rosnący skill gracza, przynajmniej ja to zaobserwowałem na swoim przykładzie, jak on rośnie i jak naprawdę Snake zamienia się w maszynę po prostu w moim przypadku do usypiania, w takiego Sandmana, bo ja oczywiście wszędzie pykałem z usypiacza zamiast zabijać, ale można też oczywiście zabijać. Także fantastyczna gra dla wszystkich, polecam jak najbardziej, mnóstwo czasu spędzicie i myślę, że będzie ok. To tyle, pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.